Tak, no i dzisiaj w nocy mamy takiego GLE 350DE, czyli to wersja plugin z możliwością ładowania, taki duży SUV, taki piękny oczywiście, luksusowy, podoba mi się, usterka akumulatora i właśnie są takie błędy. Tak naprawdę nietypowe, że niby jest jakiś problem z sensorem napięcia B i C. No i co wam powiem, panowie, ladies, And pussies. to jest chowana ta duża bateria, waży ponad 200 kg, naprawdę jest taka potężna. Już wstępnie zweryfikowałem wszystkie połączenia tej baterii. To jest to wykonane na podstawie takich tasiemek. Właśnie widać także, że są tam takie taśmy, to właśnie odchodzą od wszystkich ogniw i myślałem, że może jakaś tych taśm jest pęknięta albo uszkodzona, ale nie. I jeżeli chodzi o parametry baterii, to u nas też nie ma żadnych usterek. Każde ogniwo widzi, minimalne, maksymalne. Tu też jeżeli wejdziemy w połowę ogniw, czyli na przykład sprawdzimy ten moduł, no to u nas każde ogniwo jest widoczne. Temu wygląda na to, że usterki fizycznej, że tak powiem, przynajmniej na chwilę obecną nie mamy. I tu u nas doszło do jakiegoś błędu oprogramowania softu. Temu co robimy? Robimy to, co lubimy. Wyjmujemy główny sterownik baterii, właśnie tu się znajduje, tu do niego dochodzi ta kostka sterująca. Będziemy go otwierać i właśnie próbować flashować już bezpośrednio na stole sam procesorek. Temu wyjmujemy, działamy. Tak, i mamy kolejny dzień, zamontowałem sterownik przeprogramowany już do baterii, podłączyłem. No i nic się nie zmieniło, mamy to samo. I na co zwróciłem uwagę z takiego ciekawego, to jeżeli wchodzimy w parametry baterii, to u nas w takich ogólnych wartościach nie ma takiego parametru jak całkowite napięcie baterii. Mamy signal not available. I co tu myślę, że w takim razie ma być to jeszcze dodatkowy pomiar baterii na wyjściach wysokonapięciowych i może to jest akurat zrobione dla porównania programowanych danych, czyli na podstawie sumowania poszczególnych ogniw i żeby porównywać z faktyczną wartością zmierzoną na wyjściach silowych. O ja pierdolę! Temu będziemy bardziej szczególnie wyjaśniać, jak ta bateria jest zaprojektowana. No i zobaczymy, jak to dalej nam wyjdzie. Tak, kontynuuję sobie różne eksperymenty takie diagnostyczne. I tu właśnie jeden przewód mam na tym złączu, drugi od strony sterownika. I właśnie widzimy, że nam to napięcie skoczy, jest niestabilne. I również słychać, jak czasami tam załączy się przekaźnik w środku. Za chwilę słyszymy. Dawaj bracie, pykaj. Op. I właśnie wtedy nam spada całkowicie do zera i znów się podnosi na 300 V. Czyli coś tu jest ciekawego. Działamy, sprawdzamy, eksperymentujemy. Bawimy się dalej z tym GLE. I właśnie eksperymentalnymi krokami doszedłem do tego, że u nas jest uszkodzona linia właśnie od tej kostki. Ona tam dochodzi u nas do głównej szyny wysokonapięciowej. Również jest powiązana z systemem pomiaru przybicia izolacji. I co? Trzeba było naprawiać główny sterownik baterii. Na szczęście miałem taki podobny z elektrycznego Smarta. To właśnie tak w środku od niego wygląda płyta. Taka jest ciekawa. I ma dwa główne takie procesorki. I co dalej? Nie wiem. Właśnie znalazłem usterkę na oryginalnym sterowniku baterii i wygląda na to, że nam to pomogło. Naprawiliśmy ten sterownik, przynajmniej jak nam się wydaje. Teraz ten błąd od sensora B mamy w historii.
Jeszcze nie próbowałem dokonać próby startowej. Zrobimy to wraz z wami. Temu kasujemy te blendy, co mamy aktualnie, patrzymy, czy coś u nas tam zostanie. I tym razem, jak widzimy, no fault code, czyli sterownik nie wykrywuje u nas żadnych blendów, to już nas bardzo cieszy. I dawajcie spróbujemy dokonać start. Czy odpali nam silnik, czy nasz piękny Mercedesik pozwoli nam jechać. Tak. Jak na razie nie pozwala. A teraz pozwoli. Mamy ready. Bajka. Czyli to nam pomogło. Jeszcze raz odczytujemy blendy i nie mamy żadnych blendów. Bajecznie. No fault code w sterowniku baterii. Teraz możemy wyczyścić resztę blendów w innych sterownikach, co były powiązane właśnie u nas z bateryjką. Jak widzimy, też przetwornica DC-DC u nas też działa. Mamy prawie 15 V. Jest bardzo dobrze. Temu można powiedzieć, że naprawa jest udana. Yep, let's go! No cóż, klient wraca do Gdańska. Samochodzikiem fajnym. Bur, ale leci. Zapierdziela.